Kogo było stać na taki skromny nagrobek? Gdzie znajduje się ten renesansowy ratusz? Jakie skarby skrywają te postacie? Jak bawił się hetman wielki koronny podczas wizyty na Węgrzech? I jaki polski wynalazca przyczynił się do uratowania życia króla Hiszpanii? I dzięki komu możemy dziś oglądać kolorowe fotografie? Oraz najważniejsze, gdzie znajduje się polski biegun ciepła? Jeśli zainteresowały Was te tematy i chcielibyście poznać odpowiedzi, to zapraszamy do obejrzenia całego filmu. Mówią o nim polski biegun ciepła, miasto wielu kultur i perła renesansu. Niedoceniany i pozostający w cieniu wielkiego Krakowa Tarnów należy do jednych z najpiękniejszych miast w Polsce. Jest drugim miastem Małopolski zarówno pod względem liczby mieszkańców, jak i ilości zabytków. Położony na przecięciu ważnych szlaków handlowych średniowiecza, był miejscem, w którym mieszały się kultury wschodu, zachodu, północy i południa. Można tu było usłyszeć różne języki, a przybysze z innych krajów chętnie się tu osiedlali, tworząc niezwykłą mieszankę kulturową miasta. Tarnów szczyci się tytułem polskiego bieguna ciepła. Jeśli najniższe temperatury w kraju notuje się w okolicach Suwałk, to tu odczytuje się najwyższe, a termiczne lato trwa prawie 1/3 roku. Przekonaliśmy się o tym osobiście, gdy zwiedzaliśmy miasto w ponad 30-stopniowym upale i z ogromną radością wchodziliśmy do muzeum czy katedry, żeby się przy okazji ochłodzić. Zapraszamy Was na krótką wycieczkę po tym niezwykłym mieście. Zdajemy sobie sprawę, że odwiedziliśmy tylko niewielki wycinek atrakcji, jakie oferuje Tarnów, pomijając zapewne wiele ważnych i cennych zabytków. Skupiliśmy się zresztą głównie na Starym Mieście, z małym wyjątkiem, o którym w dalszej części. Mamy jednak nadzieję, że tym materiałem uda nam się Was zainspirować do odwiedzenia tego niezwykle pięknego miasta. Dobrym przetarciem przed zwiedzaniem miasta jest wizyta w Muzeum Historii Tarnowa i regionu, mieszczącym się w zabytkowych wnętrzach kamienicy przy rynku. Poznacie tu opisywanego na kartach historii kataryniarza, który przeprowadzi Was przez najciekawsze i najważniejsze wydarzenia w dziejach miasta, a klimatyczne piwnice stanowią idealne tło prezentowanych tu wystaw. Oprócz makiet najważniejszych budynków Tarnowa oraz wydarzeń z jego historii, poznacie tu także wybitne osobistości z nim związane, bo dzieje miasta to w dużej mierze jego mieszkańcy. Do najbardziej znanych postaci należy generał Józef Bem, twórca pierwszych oddziałów rakietowych w Wojsku Polskim i bohater walk o wolność, do którego prawo roszczą sobie równie chętnie także Węgrzy i Turcy. Inny zaś Tarnowianin przyczynił się do uratowania życia króla Hiszpanii w 1902 roku.
Wymyślonym przez niego materiałem kuloodpornym wyłożona została kareta władcy, dzięki czemu nie ucierpiał on w zamachu bombowym. O kim mowa? O polskim Edisonie, Leonardo da Vinci z Galicji, czyli Janie Szczepaniku. A być może gdyby nie on, nie oglądalibyście także dzisiejszego filmu, bo to jemu zawdzięczamy ponad 50 wynalazków i kilkaset opatentowanych pomysłów technicznych z dziedziny fotografii barwnej, a jego telektroskop to protoplasta dzisiejszych odbiorników telewizyjnych. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Miasto na prawie magdeburskim lokował wojewoda krakowski, kasztelan krakowski, wiślicki i sądecki, łowczy krakowski, Spycymir z Melsztyna herbu Leliwa, na podstawie przywileju królewskiego z 7 marca 1330 roku. Dzięki tym dokumentom mieszczanie tarnowscy zyskali takie same przywileje jak mieszkańcy Krakowa i do czasu powstania Zamościa Tarnów był największym miastem prywatnym w Królestwie Polskim. Największy rozwój przypada jednak na rządy hetmana Jana Tarnowskiego. Rozbudowano miejskie obwarowania, wybudowano kanalizację, drewniane wodociągi, powstała szkoła i synagoga. Znaczne jak na ówczesne standardy przywileje sprzyjały osiedlaniu się Żydów. Początkowo zajmowali oni tereny poza miastem, jednak dość szybko i te ograniczenia zniesiono. Spowodowało to, iż w przeddzień wybuchu II wojny światowej ludność żydowska stanowiła 45% mieszkańców. W początku XVII wieku w miejscu drewnianej synagogi na zapleczu działek ulicy Żydowskiej wzniesiona została murowana bożnica. Założona na kwadratowym planie, była wielokrotnie niszczona przez pożary i odbudowywana. Przetrwała do 1939 roku, kiedy to została spalona przez hitlerowców. Co ciekawe i symboliczne, jedynym ocalałym elementem zachowanym dziś jako trwała ruina jest wsparta na 4 kolumnach bima, czyli najważniejsze miejsce każdej synagogi, przeznaczone do odprawiania obrzędów i czytania Tory. Podczas wielkiej przebudowy w XVI wieku powstał też stojący centralnie w rynku renesansowy ratusz w miejscu gotyckiego pochodzącego z XIV wieku. Od początku swego istnienia do 1931 roku pełnił funkcję siedziby Rady Miejskiej. Dziś znajduje się w nim Muzeum Okręgowe. Ten piętrowy budynek jest najbardziej charakterystycznym obiektem miasta i jednym z jego symboli. Choć nie jest olbrzymi, to jego ciekawa bryła z renesansową attyką ozdobioną 14 maszkaronami sprawia, że nie sposób przejść obok niego obojętnie. W XVII wieku w wyniku pożarów i wojen miasto przeżyło upadek, z którego zaczęło podnosić się zwolna w drugiej połowie XVIII wieku, nabierając tempa zwłaszcza w okresie panowania austriackiego. I choć miasto okrzyknięto dumnie perłą renesansu, to zarówno na rynku, jak i na Starówce znajdują się kamienice prezentujące różne style architektury.
Jednym z najstarszych budynków jest blisko 500-letni dom mikołajowski, znajdujący się w zaułku za katedrą. W tym przystawionym do muru obronnego piętrowym budynku znajduje się dziś muzeum diecezjalne. Rozbudowa Tarnowa sprawiła, iż do naszych czasów nie zachowało się zbyt wiele z dawnych murów obronnych miasta. Spore ich fragmenty znajdują się w strukturze domów i są widoczne za pomnikiem króla Władysława Łokietka od strony ulicy Wałowej. Tu także możemy zobaczyć typowo renesansową basztę z dachem w kształcie podkowy. Tarnowska Starówka to także miejsce, w którym znajduje się kilka ciekawych współczesnych rzeźb. Naszą uwagę przyciągnęła szczególnie ławeczka poetów, na której zasiedli obok siebie Agnieszka Osiecka, Zbigniew Herbert i Jan Brzechwa. Przy odlanych z brązu naturalnej wielkości postaciach można sobie przycupnąć i odpocząć przed dalszym zwiedzaniem miasta. A jeśli naszłaby Was ochota na poczytanie poezji, to w metalowych skrzynkach znajdują się tomiki z utworami wieszczy. Wystarczy pobrać kluczyk w pobliskiej pizzerii. Najokazalszym zabytkiem Tarnowa jest pochodząca z XIV wieku gotycka katedra pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Pierwotny kościół obejmował jedynie nawę główną, a jego kolejne rozbudowy wzbogaciły świątynię o wianuszek kaplic i prezbiterium. Kilkukrotnie niszczony przez pożary, za każdym razem podnosił się ze zniszczeń. W XIX wieku dokonano pierwszej większej przebudowy, łącząc boczne kaplice w nawy, dzięki czemu katedra zyskała kształt trójnawowej bazyliki. Dzisiejszy neogotycki charakter świątynia otrzymała podczas ostatniej przebudowy na przełomie XIX i XX wieku. Choć trochę niepozorna z zewnątrz, wewnątrz należy do jednych z najpiękniejszych w Polsce. Zachwycają tu gotyckie stelle z bogato rzeźbionymi zapleckami, zdobne ołtarze, liczne rzeźby, epitafia, obrazy i witraże. Całość składa się na wspaniałe dzieło, które warto zobaczyć. Katedra w Tarnowie słynie z gotycko-renesansowych nagrobków, które uchodzą za jedne z najwybitniejszych dzieł sztuki rzeźbiarskiej, nie tylko polskiej, ale i europejskiej. Za najpiękniejsze renesansowe przedstawienie kobiety uznawany jest pomnik Barbary Stęczyńskich-Tarnowskiej, warsztatu Bartłomieja Berecci. Jednak największe wrażenie robią stojące w prezbiterium dwa najwyższe w Europie nagrobki. Po lewej blisko 14-metrowy hetmana Jana Tarnowskiego i jego syna Jana Krzysztofa. Autorem tego monumentalnego dzieła jest włoski architekt i rzeźbiarz Giovanni Maria Padovano. Po przeciwnej stronie znajduje się niewiele niższy, barokowy nagrobek poświęcony księciu Januszowi Ostrogskiemu i jego żonie Zuzannie, wykonany w stylu manieryzmu gdańskiego przez pochodzącego z Wrocławia rzeźbiarza Jana Pfistera.
Zamek na Górze Świętego Marcina wznoszony był przez Specymira z Melsztyna w XIV wieku równolegle z miastem. Tarnowska warownia była najprawdopodobniej pierwszą tak dużą w Polsce rezydencją świeckiego możnowładcy. Liczyła około 2000 m². Warownia, zdobyta i zniszczona przez Węgrów w XV wieku, została przebudowana przez hetmana Jana Tarnowskiego w stylu renesansowym. To za jego panowania przypadł okres świetności siedziby, a zamek stał się jedną z najwspanialszych renesansowych rezydencji w ówczesnej Polsce. Pomimo ogromnych inwestycji, hetman z nieznanych ówczesnym powodów nie lubił rezydencji i traktował ją jak swego rodzaju muzeum poświęcone pamięci rodu. Znajdowała się tu pełna zbrojownia, zabytki po przodkach i słynna biblioteka. W 1528 roku Tarnowski Zamek stał się na chwilę siedzibą władcy Węgier. Po ucieczce z kraju król elekt Jan Zapolia przybywał w warowni wraz ze swoim dworem, szukając sojuszników do walki z Habsburgami. Za okazaną pomoc odwdzięczył się hetmanowi, goszcząc go z całym orszakiem, a że Polak Węgier 2 bratanki, to podczas 2-tygodniowej wizyty opróżniono 106 beczek wina. Widać, zabawa była przednia. Po śmierci ostatniego z rodu Tarnowskich zamek dość często zmieniał właścicieli. Był w posiadaniu Zasławskich, Lubomirskich, Zamojskich, Radziwiłłów, Koniecpolskich i Sanguszków. Zaniedbany i pozbawiony remontów stopniowo zaczął chylić się ku upadkowi. W połowie XVIII wieku przystąpiono do jego rozbiórki. Do dziś niewiele pozostało z tej pięknej i potężnej warowni. To, co możemy obejrzeć, to efekt prac archeologicznych przeprowadzonych w latach 60. XX wieku. Jednak, żeby wyobrazić sobie, jak wyglądał zamek w czasach świetności, trzeba mocno wysilić wyobraźnię. Mimo wszystko miejsce jest bardzo urokliwe i przyciąga przede wszystkim pięknym widokiem na Tarnów. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.